Cześć moi drodzy, witam Was w 92. vlogu. Dzisiaj pokażę Wam materiał. Czasami mi się zdarza właśnie, inaczej to nazwę. Pokażę Wam materiał z pracy, którą wykonywałem. Jest to był w domu wolnostojącym, który jest wynajmowany i jest tak, że w czasie, gdy jedni lokatorzy opuszczają ten dom, przychodzą drudzy, to trzeba po prostu dokonać pewnych napraw, które się tam nazbierały. Bo jak wiecie, może wiecie, może nie, lokatorzy są różni. Jedni dbają o dom, drudzy, nazwijmy to mniej. Tutaj, gdzie robiłem właśnie, gdzie dzisiaj zobaczycie materiał, tych prac się troszeczkę nazbierało. Jedne były przez zaniedbania, drugie przez, nie wiem, może niezbyt dobre podchodzenie bo to nie jego, nie wiem jak to nazwać, nie chcę tutaj też obgadywać nikogo, nie na tym to polega. Tutaj skupmy się na mojej pracy. Pan do mnie zadzwonił, że jedni lokatorzy opuścili ten dom, drudzy chcą się wprowadzić i trzeba dokonać takich bieżących napraw, żeby tam osoby mogły się wprowadzić i normalnie korzystać. I tam wymiana kranu, naprawa spłuczek, jakaś tam wanna, jakiś tam odpływ, takie. Po prostu nazbierało się takich pierdółek i pierdółek, nie pierdółek, ale generalnie parę godzin tam siedziałem. To, co zobaczycie, to jest oczywiście wielki skrót, bo nie będę wam wrzucał, że tak powiem, całości, że tam z tej pracy, którą robiłem. Ale jak zawsze, montuję to, co najciekawsze, ale zawsze jest pokazywane to, co robię, że tak powiem, w danym momencie. Nie robię materiałów tak, że ustawiam sprzęty, jak już pewnie zauważyliście, że gdzieś tą kamera mi się przesunie, gdzieś jest niedoświetlone, bo mi zależy na tym, żeby pokazywać Wam moją pracę taką, jaka jest, a nie wyreżyserowaną. I chyba o to w tym kanale chodzi. Także nie przedłużając, dzisiaj będzie kilka, że tak powiem, prac różnego rodzaju, od hydraulicznych po jakieś tam montażowe czy naprawcze. Takiego filmiku jeszcze chyba nie wrzucałem, takiego materiału, także myślę, że będzie dość ciekawie. Także zapraszam Was serdecznie. Bardzo dziękuję za wszystkie nowe suby. Wszystkich serdecznie witam na tym kanale subskrybentów. Nie wiem, czy Wam się podobają te shorty, które wrzucam. Może piszcie jakieś sugestie, może chcecie coś innego zobaczyć. Na pewno każdą sugestię będę brał poważnie pod uwagę, bo w sumie robię ten kanał, te materiały dla Was, nie dla siebie. Także jeśli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało, w miarę możliwości oczywiście będę je realizował. A teraz już zapraszam do oglądania, komentowania i do zobaczenia za tydzień jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Hej, cześć w kolejnym dniu pracy. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy robić tak w jednym mieszkaniu, znaczy to jest dom pod wynajem i tam lokator zdał mieszkanie, i standardowo jest trochę napraw, które trzeba zrobić przed następnym, że tak powiem, wynajęciem. I co tam jest do zrobienia? Z tego, co tam tak wstępnie ustaliłem z klientem, to jest tak, wymiana baterii zlewozmywakowej, wymiana zaworku do spłuczki,
wymiana zaworu napełniającego do spłuczki jednej. W drugiej spłuczce całe bebechy trzeba wymienić, czyli zawór napełniający i zawór spustowy, i tutaj musiałem kupić trochę taki nietypowy zawór, bo spłuczka chyba nie jest polska i jest dość wysoka, niestandardowa wysokość jest. Także tam musiałem troszeczkę inny zawór kupić, ale go kupowałem, może w tych shortach widzieliście, jak zakupy w Leroyu robiłem, to tam właśnie do tego mieszkania. Co tam jeszcze jest? Udrożnienie odpływu pod wanną. Wanna ma odpływ do kratki ściekowej i ta kratka ściekowa jest zapchana. Położenie silikonu wokół wanny, tam była jakaś listwa, taśma przyklejona, jest zerwana, jest szpara, a biorą tam prysznic i za wannę woda leci, czyli położyć silikon wokół wanny, no i wymienić klamkę wejściową, przepraszam, klamkę do drzwi wejściowych. O. Także no jest troszkę roboty się nazbierało i to wszystko w jednym mieszkaniu, także dzisiaj będziecie mieli taki typowy miks prac, które nieraz robię pod każdym innym adresem, a tutaj wszystko pod jednym adresem. Także no roboty jest trochę tam posiedzę. No i oczywiście postaram się to wszystko Wam nagrać, pokazać jak zawsze. Także cóż, nie przedłużając, jedziemy sobie do pracy. No i mogę Wam zdradzić tyle, że to jest w jednym z ulubionych miejsc w Gdańsku u mnie, a dokładnie jest to Wyspa Sobieszewska, bardzo fajne miejsce. Także cóż, no, mam nadzieję, że do zobaczenia na miejscu, no i jedziemy pracować. Tutaj pracę zacząłem od wymiany baterii. Ta bateria już kompletnie do niczego się nie nadawała, przeciekała. Tylko że tutaj no, nie udało, nie wiem, gdzieś mi się przez przypadek kamera wyłączyła, także całości tutaj nie nagram, ale jak widzicie to wszystko kapie, przecieka i ta bateria będzie do wymiany. Jest już dość mocno wysłużona. No tu już widzicie, jest bateria założona, no taki szybki przeskok, ale mówię, no nie zauważyłem, że mi się kamera wyłączyła, także no nagrałem od tego właśnie momentu, jak bateria jest przykręcona i tutaj jeszcze montaż wężyków, czyli jeden pasował na długość, drugi musiałem przedłużyć. No, oczywiście w całym mieszkaniu wodę zamknąłem, bo więcej takich robót, że tak powiem, gdzie wodę trzeba było zamknąć, także zamknąłem na całe mieszkanie, to mieszkanie puste było, także miałem swobodę działania. Tu jak widzicie przykręcam drugi wężyk, żeby przedłużyć, żeby nie był naciągnięty, a do zaworu swobodnie dochodził, dosięgał. Wężyki zawsze można troszeczkę przedłużyć. No i drugi wężyk przykręcam i generalnie no tutaj tak no, dość szybko to wszystko wyszło, no ale wężyk przykręcę i przejdę dalej, bo sprawdzać będę wszystkie szczelności dopiero później. Tu jeszcze cążkami tak właśnie łapię ten wężyk, to już widzieliście, tak żeby on mi się nie obracał przy dokręcaniu, żeby się nigdzie nie załamał. No i tu generalnie bateria wymieniona w kuchni, stara w zlewie leży.
No i pora tutaj w tej łazience, to jest pierwsza łazienka, tutaj się zabierzemy najpierw do reanimacji tej całej spłuczki. Tutaj wszystko jest do wymiany, całe bebechy, czyli będę musiał zdemontować cały pojemnik na wodę, cały ten zbiornik. No i jak zobaczycie, no nie poszło tak gładko, wszystko było mocno zużyte, przerdzewiałe. Te motylki i śruby, co się przykręca ten zbiornik do całej tej miski sedesowej, były te plastiki już tak stare, że się po prostu kruszyły. To oczywiście próbowałem najpierw to odkręcić, ale no, nie do końca wyszło tak, jakbym chciał. No i tutaj powinno się teoretycznie odkręcać, ale to się wszystko rozsypało na kawałki. To chyba od nowości nie było rozkręcane. Jeszcze próbowałem złapać kombinerkami, ale powiem szczerze, najmniejszych szans na odkręcenie tego w taki standardowy sposób nie było po prostu. Także odkręcanie odpuściłem sobie i po prostu trzeba te śruby ściąć. Czyli wziąłem multitoola, brzeszczot do metalu i przy samej podstawie po prostu ucięłem śruby. No jedna śruba odcięta, jeszcze z drugiej strony. Tak samo przy samej podstawie ścinam śrubę, bo odkręcić nie było najmniejszych szans. Tak jak. No i w sumie mamy zbiornik uwolniony tak na dobrą sprawę, jeszcze tylko wężyk muszę odkręcić. No i cały zbiornik na wodę możemy już teraz zdjąć swobodnie. Oczywiście resztkę wody wylewam. Jak widzicie, te śruby tak przerdzewiałe, przegniłe, że nie było sposób. Tutaj teraz drugą część też multitoolem przy samym zbiorniku po prostu ścinam, bo tu są dodatkowo też przykręcone do zbiornika te śruby. Jak widzicie, przy odcinaniu ta rdza się po prostu odpada kawałkami. I tutaj nie ma co się bawić, te śruby po prostu ścinamy jedną i drugą. Znaczy śruby, to pozostałości, które po śrubach zostały. Tam spadła, widzieliście, jeszcze jest uszczelka, ale uszczelkę też oczywiście nową damy, tutaj praktycznie wszystko nowe damy. I teraz wykręcam zawór spustowy. Czyli od środka przytrzymuję, od spodu tą nakrętkę wykręcam, wyciągam. To jest do wyrzucenia, bo to nie działało. Tutaj oczywiście też nowe damy. O, tak wygląda śruby właśnie. No teraz jeszcze musimy wykręcić te kolanko, no i oczywiście wykręcić ten zawór napełniający, bo
Też nie działał ta spłuczka, z tego co mi klient mówił, od dłuższego czasu nie działała. Ci co tam wynajmowali, nie zgłaszali jemu, nie wiem czy sobie niską spłukiwali czy coś, ale po prostu to od dłuższego czasu stało nieużywane ta spłuczka. I kolanko wykręcam, teraz nakrętkę mocującą od spodu też odkręcam, żeby wyjąć cały ten zawór napełniający, bo też będzie oczywiście nowy. No i tutaj zawór już mamy wszystko co stare usunięte. Teraz będziemy montować nowe mechanizmy. Ale zaczniemy od śrub mocujących, czyli najpierw założę nowe śruby, które ten pojemnik na wodę do miski sedesowej będzie można przytwierdzić. Czyli w przypadku jak w tych starych, najpierw nakrętka, żeby przymocować do zbiornika, tam jest od środka uszczelka, żeby uszczelnić, nie kapało, to się po prostu dokręca wszystko i wtedy ta uszczelka tam się w środku wpasowuje w ten otwór, dociska i jest uszczelnione. W ten sposób jak się założy, to nawet można, nie ma potrzeby, ale można nawet z całym zbiornikiem wody zdemontować cały ten pojemnik. Jedna śruba złapana, teraz druga śruba. Podkładka, nakrętka i dokręcamy. No i jak mamy złapane teraz kluczykiem, dziesiątką, dociągamy to wszystko tak do oporu. Tutaj, gdy się nam ta cała śruba okręca razem z nakrętką, można kominerkami złapać, przytrzymać i wtedy kluczykiem dociągnąć. I tak już nieraz mówiłem, do oporu, ale z wyczuciem, żeby po prostu ten pojemnik nie pękł. I w przypadku drugiej śruby dokładnie tak samo robimy. No i jak mamy dokręcone, możemy montować dalej. Czyli teraz zawór napełniający nowy. I tam nakrętkę odkręcamy z uszczelką, ten gwint od środka całość wkładamy i tutaj nakrętkę od spodu dokręcamy i jakimś kluczykiem, żabką dociągamy, tam też jest uszczelka, żeby to dociągnęło i uszczelniło ten otwór, przez który przepuszczaliśmy wyjście tego zawodu.
Teraz musimy jeszcze zamontować te kolanko, które było. Tylko ten stary zawór miał 3/8, gwint tutaj jest pół cala, tak jak powinien być, bo otwór jest na pół cala. Czyli tą redukcję 3/8 odkręcamy, wyrzucamy, a przykręcimy, bo kolanko półcalowe bezpośrednio w gwint, tylko oczywiście gwint trzeba przedtem uszczelnić. No i przykręcamy kolanko, bo tam jak widzieliście jest przymurku, ten wężyk mógłby się załamywać, a tutaj swobodnie będzie w linii prostej. No i teraz możemy zamontować zawór spustowy. Przycisk na razie na bok odkładamy, bo potrzebny nam jest tylko zawór. Czyli tą nakrętkę od spodu z gwintu wykręcamy, uszczelkę zostawiamy, bo będzie ona od środka. I jak tu jest przykręcone, to kluczem jakimś dociągnąć to, dokręcić oczywiście też z wyczuciem. No i rzecz jasna nowa uszczelka, która jest na połączeniu między zbiornikiem a miską sedesową. No i całość będziemy zakładać. Tu jeszcze oczywiście z grubsza przetrę te pająki, które były za zbiornikiem. Nie będę mył całych kafelek na czysto, ale chociaż z grubsza tam przetrę, żeby nie było tych pająków za tą spłuczką. No i teraz zakładamy i tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby ta uszczelka idealnie przypasowała się do tego gwintu i do tego odpływu, żeby się nigdzie nie podwinęła, nie przesunęła, bo wtedy przy spuszczaniu wody po prostu będzie ciekło na podłogę. No jak mamy to ustawione, możemy to teraz skręcić ze sobą do kupy. I tutaj przykręcamy na krzyż, czyli łapiemy do pierwszego oporu, że tak powiem, i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. No i teraz można od góry docisnąć ten pojemnik na wodę i dokręcać właśnie już do oporu, ale też na przemian, raz z jednej, raz z drugiej strony, żeby w miarę równo dociągało, bo jak się z jednej strony za dużo da, to z drugiej potem może być problem z dociągnięciem. Nie zawsze tak jest, ale czasami tak bywa, także najlepiej właśnie dokręcać cały ten zbiornik na wodę na krzyż. Nie wiem, jak tutaj widzicie, przy dokręcaniu ona dochodzi do tej podstawy. Ta uszczelkę, tą uszczelkę zgniata i w ten sposób właśnie uszczelnia. I my musimy dokręcić do momentu, aż się ten zbiornik nie będzie ruszał. No i teraz oczywiście wężyk na wodę przykręcamy do napełniania tej spłuczki. Tam kluczem dociągamy. Tutaj dużo siły nie trzeba używać.
No i przechodzimy do drugiej łazienki, jest na piętrze. Znaczy jeszcze nie, jeszcze oczywiście przycisk do spustu trzeba założyć. Także tu od spodu, no w tym przypadku dokręcamy. Tutaj jeszcze taka nakrętka kontrująca, żeby nam się to nie odkręciło. I na razie to zostawiamy, bo później jak wodę puszczę, to będę wszystko sprawdzał. No i tu właśnie jest druga łazienka na piętrze, tutaj jest do naprawienia. Generalnie zawór spustowy jest do naprawienia. Tam takie cięgiełko spadło, także no nic poważnego. No i do wymiany, właśnie o tym mówię. To się wyczepiło, spadło, nie wiem w jaki sposób. Także przy naciskaniu no, nie puszczał wody, ale to akurat tutaj nie było potrzeby wstawiania nowego zaworu, bo ten trzymał, tylko kwestia było naprawienia tego cięgła. A do wymiany był zawór napełniający, który tutaj za chwilę zobaczycie wymieniłem. Także to działa, to na razie odkładamy na bok. Musimy zdemontować ten stary zawór napełniający, bo on po prostu nie trzymał i woda się przelewała. Czyli tutaj z kolei, jak widzicie, już ten zawór boczny jest, nie od spodu. I go z boku wykręcamy. No i zamontujemy nowy. I uszczelka gumowa od środka, w razie gdyby tam gdzieś pryskało, czy się przepełniało, i od zewnątrz nakrętką dokręcamy to do pojemnika na wodę. I tam żabką dociągamy, też oczywiście z wyczuciem. Wężyk można przykręcić i tutaj większej filozofii, że tak powiem, nie było. Teraz jeszcze założyć ten zawór spustowy. Będzie można już generalnie odkręcić wodę i posprawdzać to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. I tak, tu te stare rzeczy gdzieś na bok. I teraz tak, wodę już puściłem, oczywiście teraz napełnię od razu tu zbiornik, sprawdzę, czy wszystko jest szczelne, czy wszystko działa, i potem przejdę sprawdzać dalej. Woda zatrzymała, zawór zamknął wodę, czyli można dekielek założyć, przykręcić i sprawdzić jeszcze, jak działa ten mechanizm, który naprawialiśmy. No ale jak widać działa wszystko, czyli możemy zejść na dół i posprawdzać resztę. Tutaj teraz ta spłuczka, którą wymienialiśmy, wszystko, tu wkręcam wodę, napełniam zbiornik.
Tam jeszcze kwestia wyregulowania poziomu wody w tym zbiorniku. Właśnie jeszcze reguluję, żeby tej wody za dużo też nie pobierało, żeby się nie przelewała, albo na odpowiednim poziomie zatrzymała. To jest wszystko do wyregulowania, do ustawienia. No i teraz sprawdzę, czy działa ten mechanizm spustowy. No, działa to, generalnie można to złożyć i nigdzie wycieków nie było, także tu jest ok. Na to założyć i można używać. I teraz jeszcze tutaj jest do poprawienia deska sedesowa, bo jak widzicie luźna jest, poluzowane śruby. Także tutaj klient prosił, żeby też tą deskę od razu poprawić, żeby ona tak nie latała. Jak widzicie, no tutaj dość mocno jest poluzowana. Ale tutaj większego problemu nie ma, wystarczy śrubokręt i dokręcić to wszystko. Jedną tam od spodu jest motylkowa nakrętka, czyli ręką wystarczy dokręcić od góry, śrubokrętem dociągnąć. Na razie nie do oporu, żeby móc ustawić, żeby ta deska równo na tej muszli leżała. I na razie ustawiamy, to jest jeszcze niedokręcone, luźne, sprawdzam, czy pasuje. Jeśli jest ok, mogę to już dokręcić do oporu. W tej pozycji już zostanie to, żeby się nie przesuwała po prostu do oporu, podokręcać te śruby. No i teraz osłonki pozakładać, deskę założyć, to akurat był drobiazg. No i kibelek jest gotowy do używania. Jeszcze w kuchni sprawdzę właśnie wodę, czy też nie ma wycieków. I tu zwróćcie uwagę, no woda przestała lecieć po otworzeniu po chwili. A dlaczego? A dlatego, że z rur poleciał syf, jakaś rdza, piasek, jak widzicie, i zapchało perlator. Tak na dobrą sprawę zawsze po wymianie kranu powinno się perlator wykręcić, spuścić wodę i potem dopiero założyć z powrotem perlator. No ja tutaj zrobiłem, że tak powiem, podwójny błąd, bo za mało tej wody spuściłem. No, na początku perlatora nie wykręciłem i widzicie jaki efekt. I teraz właśnie też drugi raz jeszcze gdzieś poleciał jakiś syfek i znowu zapchał perlator, czyli znowu trzeba odkręcić, wyczyścić te sitko, a powinno się od razu właśnie spuścić wodę i żeby ten cały syf wypukało. Teraz już powinno być wszystko ok.
wypuści wodę, normalnie leci, już nie zapycha. I jeszcze co zauważyłem właśnie pod zlewem, tutaj klient nie mówił, ale tu zauważyłem, że przy jednym z połączeń właśnie tego odpływu syfonu leciutko pokapuje woda. Także tam postanowiłem odkręcić, zobaczyć jaka jest przyczyna tego, że właśnie ta woda tam pokapuje. No jak już się robi, to zrobić nawet coś, czego klient, no można powiedzieć, nie zauważył. No ale ja w trakcie pracy zauważyłem, to od razu to poprawię, czyli tu odkręcam te połączenie, gdzie cieknie i jak się okazało, była podwinięta uszczelka. Także no nie mogła uszczelniać tak jak powinna, czyli tą uszczelkę tutaj trzeba było wyciągnąć, jakoś tam oczyścić i była jeszcze w dobrym stanie, czyli można było ją założyć z powrotem, tylko tak jak powinna być i to wszystko skręcić z sobą z powrotem do pierwotnego stanu. I jak się potem okazało, to było to i wyciek usunięty. Także kuchnię mamy obsłużoną, nic nie cieknie, jest wszystko ok. I teraz z powrotem wracamy do łazienki. Tutaj teraz jest zapchany odpływ od wanny. Pod wanną no, rura nie jest bezpośrednio, że tak powiem, podłączona. Jest taka studzienka, kratka kanalizacyjna. Bo jak się wodę z wanny spuszczało, po prostu wyciekało na podłogę, bo ta kratka nie nadążyła odbierać. I tutaj taką mniejszą spiralą oczywiście no, trzeba przeczyścić to, żeby ta woda na bieżąco schodziła. Tutaj dość w miarę blisko było, bo tak się wsuwa spiralę do kanalizacji, to zawsze czuć opór i wtedy wiadomo mniej więcej, gdzie ten zator jest. Teraz puściłem wodę do wanny, żeby to spływało i generalnie przy tej kratce ściekowej ta woda powinna odchodzić na bieżąco przy ciągłym strumieniu wody. Jeśli ona się podnosi, napełnia, to jest przypchane. Tutaj już woda zaczęła spływać, ale jeszcze kawałek tam tej spirali puściłem, żeby być pewnym, że nie ma jakiegoś drugiego zatoru, bo często się tak też zdarza. No i tutaj jak widzicie jakieś włosy, nie włosy były, także to była przyczyna tego zapchania tego odpływu. No i tutaj jeszcze teraz wodę puściłem z wanny, schodzi na bieżąco, czyli możemy tą osłonę założyć. No i teraz jeszcze jeśli chodzi o wannę, obsilikonować ją trzeba. Tutaj była jakaś taśma samoprzylepna przyklejona na łączeniu właśnie wanny ze ścianą. To trzeba było tak w miarę to obczyścić.
Tak tu klient mówił, żeby to było po prostu uszczelnione, żeby tam nie cudować, ale no obczyścić trzeba z tego starego kleju i przygotować się pod silikonowanie. No tu jak widzicie już tej taśmy nie ma, a szpary między wanną a ścianą były dość spore, także jak tam ktoś prysznic brał czy coś, to leciało to wszystko za wannę. Teraz to z tych fuzli, pyłków wszystko to porządnie wytrzeć do sucha, żeby żadnych jakichś luźnych resztek nie było. Możemy wziąć się za silikonowanie. Tu, no, jak widzicie, no tyle ile szło, to wyczyściłem, ale gdzieś tam jeszcze jakieś pozostałości były, ale chodzi o to, żeby spoina tam uszczelniła tylko. No i teraz to oczywiście powygładzać. Tą szpatułką fajnie się robi, bo ona wciska głębiej tam w te szczeliny silikon. I tutaj wygładzić w miarę i cóż, i dalej silikonować. No i teraz tą najdłuższy odcinek wanny też oczywiście obsilikonować. Jak mówię, tu chodzi o to, żeby to przez rok przetrwało, także no, to na pewno dłużej przetrwa, ale... No i teraz szpatułką zebrać nadmiar silikonu, wyrównać to wszystko w miarę tak, żeby to estetycznie wyglądało. Także jak zbierzemy już ten nadmiar silikonu, równamy potem palcem to, zwilżonym palcem to wygładzić i w sumie będzie obsilikonowane. Tutaj jak widzicie po lewej stronie jest jeszcze właśnie ta stara taśma. Tam jest dość duża przerwa. Klient mówi, żeby tą taśmę zostawić, tylko te szpary między taśmą a ścianą silikonem uzupełnić, no, żeby tej taśmy nie zrywać. No to coś tam pokombinowałem, żeby to jakoś tam w miarę wyglądało. No i mniej więcej tutaj już mamy i na sam koniec została jeszcze wymiana klamki, bo po prostu od zewnątrz jest ułamana, czyli tutaj tą starą zdemontujemy, zamontujemy nową klamkę. I wykręcamy tam te dwie śruby, które łączą te dwie części klamki.
No tu jak widzicie, no nie ma klamki z zewnątrz. No i można powiedzieć, że tą starą klamkę mamy zdemontowaną. I tutaj jest właśnie nowa. Oczywiście no, trzeba to rozpakować. Powiem wam, że no nieraz jest tak zapakowana, że no przerost formy nad treścią. Z drugiej strony pewnie tak zrobione, żeby ktoś sobie nie wziął no, z półki jednej części klamki. Też taka opcja istnieje. No a tutaj ściągamy rozetki, wykręcamy, bo one są nakręcane, osłonki, rozetki. No i teraz możemy montować nową, tylko w tych klamkach, znaczy w większości klamek jest właśnie takie połączenie dość fajne, że śrubami, jak jest na wylot, można ładnie to połączyć ze sobą, te dwie klamki. Czyli tam jest jedna dłuższa, druga krótsza, śrubka, nakrętka, śrubka. I tą całą tulejkę zgwintowaną w środku właśnie przykręcamy do tej krótszej. No i to oczywiście dokręcamy do oporu, żeby już było na sztywno. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. No i tak przygotowane możemy to założyć. Oczywiście ten bolec, który będzie nam otwierał, tutaj macie takie wcięcia. Te wcięcie zawsze dajemy tam, gdzie pod klamką jest imbus, który tam jeszcze dociąga i mocuje tą klamkę dodatkowo. I tutaj zakładamy klamkę z dwóch stron. I te dłuższe właśnie śrubki przykręcamy do tej tulei, którą wcześniej tam przygotowaliśmy. Czasami trzeba tam trochę pocelować, żeby nam no, to ładnie trafiło, żeby to można było skręcić ze sobą. I tak najpierw jedną łapiemy, potem drugą, nie dokręcamy od razu tej jednej tak na opór, żeby było jakieś pole manewru, żeby ucelować z tą drugą. Zawsze jest wtedy łatwiej. No i jak tu złapaliśmy jedną i drugą, teraz możemy to już dokręcić, no że tak powiem, do oporu. Jeszcze jak się rusza, to dokręcamy, tak żeby też no, nie przedobrzyć. I teraz właśnie od spodu imbuskiem dokręcamy te śrubki, które zblokują ten cały rygiel, co jest w środku. Z jednej i z drugiej strony, także mamy no, klamkę tak na fest skręconą. Teraz te rozetki, osłonki przykręcamy.
No i z drugiej strony dokładnie to samo. No i klamkę mamy wymienioną, zamontowaną nową. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko działa jak należy, czy klamka gdzieś tam nie lata, nie rusza się. No, można pozbierać narzędzia i tutaj praca zakończona. No hej, tak jak widzieliście, no, było tam trochę pracy. No tam klient mówił, żeby tam nie cudować, wodotrysków nie robić, jak to określił, bo za rok będzie tam remont mieszkania, to chodzi, żeby tam na rok znowu podnająć i ponaprawiać po byłych lokatorach, które wynają, także tam tylko takie no, bieżące naprawy, czyli tak widzieliście, kran, jakaś tam luźna deska, 2 kibelki naprawić, udrożnić odpływ, klamkę wymienić, takie no typowe, można powiedzieć, drobne naprawy, ale się tak skumulowało i zebrało także taki miks dzisiaj będziecie mieli. No i to tyle z tej pracy. Mam nadzieję, że ciekawe było, a ja jadę dalej, także trzymajcie się i do zobaczenia przy następnej robocie. Cześć!